Jak wykorzystać ChatGPT do pozycjonowania swojej strony? Czy SEO, dobre SEO jest możliwe w ogóle z czatem AI? I czy potrzebujesz profesjonalisty, a może AI ChatGPT zastąpi Ci go w 100%? Cześć, z tej strony Janek i w tym wideo pokażę Ci właśnie możliwości czatu GPT, jeżeli chodzi o SEO, pozycjonowanie Twojej strony internetowej i znajdziesz odpowiedzi na zadane przed chwilą pytania, a także z pewnością wiele innych. W tym wideo skupimy się na specjalistycznych modelach czatu GPT, czyli tak zwanych GPT-sach. Są to modele, które zostały, można powiedzieć, zaprogramowane tak, aby wykonywały konkretne zadania. Na przykład tworzyły obrazki, czy też tak jak w naszym przypadku optymalizowały artykuły, opisy produktów itd. pod SEO. Zacznijmy od tego, jak w ogóle włączyć takie GPT-sy. Takie GPT-sy są już w tym momencie dostępne całkowicie za darmo, ponieważ ChatGPT dostał jakiś czas temu, już kilka miesięcy temu, aktualizację i można właśnie z tych GPT-sów korzystać za darmo. Jedyne, czego nie można zrobić, to tworzyć własnych GPT-sów w darmowym planie. Jeśli chcesz z nich skorzystać, to tutaj właśnie, po lewej stronie, gdzie masz całą tą kolumnę, tutaj możesz mieć przypięte swoje czaty, tak jak widzisz, ja już ich kilka tutaj mam, ale masz też taką zakładkę tutaj jak odkryj modele GPT. Lub jeżeli nie zmieniłeś czatu GPT na język polski, to będzie tutaj Explore GPTs. Kiedy klikniemy sobie w tą zakładkę, to wyświetli nam się tutaj mnóstwo właśnie takich przygotowanych specjalistycznych czatów GPT do różnych zadań. Możesz sobie przewinąć i zobaczyć tutaj, jakie są tego możliwości. Między innymi dopasowanie szablonów Canva, analiza danych i wiele innych. My wyszukamy sobie tutaj właśnie czegoś pod SEO, więc wpiszmy sobie tutaj SEO i zobacz, ile mamy tutaj różnych czatów, które będą spełniały jakieś tam konkretne zadania. Ja już tutaj w pozostałych dwóch zakładkach przygotowałem sobie dwa modele, które będziemy tutaj testować. I trzeci agent AI, który chciałbym tutaj przetestować, to jest właśnie ChatGPT, który pomoże nam stworzyć opis produktu pod SEO. Tak więc dopiszmy sobie tutaj SEO i dopiszmy tutaj na końcu product. I jakie mamy tutaj możliwości? Oczywiście jest to kilka takich czatów. Pierwszy z góry jest oczywiście najbardziej popularny, najwięcej ma użyć, można powiedzieć, najwięcej osób go używa. Czy najlepszy? To się za chwilkę okaże i czy w ogóle nam się on sprawdzi. Tak więc kliknijmy sobie w ten czat. No i zobacz, mamy tutaj ocenę 4,4 na 5, więc generalnie bardzo dobra ocena. Mało który z czatów ma taką ocenę. Powyżej 4 myślę, że to już są naprawdę przyzwoite czaty i można z nich korzystać. Jednak czy będzie to naprawdę takie dobre, zaraz się okaże, zaraz go przetestujemy. Tutaj mamy kilka zapytań, z których możemy od razu na start skorzystać. Tu gdzie widziałem, że któryś z tych czatów oferował także stworzenie opisu na podstawie zdjęcia. Tak więc ja już sobie specjalnie wcześniej przygotowałem zdjęcie i zaczynamy nasz czat. Robimy tutaj rozpocznij czat i sprawdźmy, na ile on się tutaj spisze, na ile on się sprawdzi w tworzeniu naszego opisu produktowego pod SEO na podstawie samego zdjęcia. Więc przygotowujemy go tutaj, jest czat, nasze okienko jest gotowe i tutaj możemy wrzucić załącznik. Ja wrzucam zdjęcie ze swojego dysku, będą to moje okulary, których używam na co dzień, ale to było pierwsze, co mi tutaj, że tak powiem, wpadło w ręce, którego mogłem zrobić od razu tutaj zdjęcie i myślę, że może być to całkiem sensowne. Jak w ogóle taki chat GPT powinien działać, ponieważ po samym wklejeniu zdjęcia on niewiele będzie wiedział na temat tego produktu, tak? Więc na pewno wykryje, że są to okulary, z pewnością rozpozna też, że są to okulary przeciwsłoneczne. Bardzo możliwe, że rozpozna również ich kształt, aby móc je opisywać. Także na przykład podejrzewam, że zidentyfikuje, że są okulary męskie, że mają jakieś tam bardziej kanciate ramki i tego typu rzeczy, że są czarne, ale nie będzie wiedział tego, czy mają jakieś filtry, czy mają polaryzację i inne tego typu rozwiązania, więc powinien mnie o to zapytać. Powinien zapytać o jakieś szczególne cechy, czym się one wyróżniają, jaka jest grupa docelowa i tak dalej. Powinien pomóc to wszystko przeanalizować tak, aby ten opis produktu nie był po prostu taką kopią, tak? Bo tak równie dobrze można było sobie wpisać w Google opis okularów i go wkleić, tak? Albo po prostu powiedzieć, stwórz mi opis okularów przeciwsłonecznych i byłby tak samo uniwersalny, inaczej mówiąc, byle jaki opis. No dobra, dajmy mu tutaj polecenie w takim razie. Stwórz opis SEO tego produktu. Ja specjalnie tutaj nie chcę mu dawać bardziej zaawansowanego promptu, bo chcę stworzyć coś właśnie na zasadzie takiej, jak tutaj były te przyciski startowe, tak? Czyli stwórz opis SEO dla produktu X.
tak żeby nie dawać tutaj jakiegoś zaawansowanego promptu, który no by go nakierował, tak, że ma być tą specjalistą i tak dalej. Sprawdzam właśnie tutaj specjalistyczne GPTs-y. Ok, musimy tutaj oczywiście zezwolić na dostęp. Czy zawsze zezwalać, czy tylko teraz zezwalamy? Jakaś taka, widać, polityka prywatności się zmienia. Czatu GPT, robimy zezwól. No i on teraz może pewnie kontaktować się z jakimiś innymi stronami, tak, o tutaj widzisz, na przykład jest API, jakieś tam tutaj witryny, tak, która pewnie chce się w jakiś sposób tam reklamować, albo po prostu ma takie narzędzia, które umożliwiają korzystanie z nich. Ok, co od razu widzimy tutaj, no, że opisy są po angielsku, pomimo tego, że polecenie dałem po polsku, więc trzeba będzie jeszcze tutaj w kolejnym poleceniu podbić, aby stworzył ten opis. Oczywiście w języku polskim, bo nie będziemy go później tłumaczyć 50 razy, ani teraz na wideo też będzie nam lepiej, jak go zrobimy po polsku, no bo w końcu w takim języku się tutaj będziemy komunikować. Ok, więc piszemy to jeszcze raz. Napisz to jeszcze raz, tylko po polsku. Przecinek, chcę rozmawiać z Tobą w języku polskim. Ok, mam nadzieję, że darmowe GPTs mi się tutaj teraz nie wykorzystają, bo mamy w ramach darmowego pakietu kilka tych zapytań, tak? Musimy mieścić się w limicie, no jak nie, to będzie trzeba po prostu poczekać ileś tam godzin, aż limit znowu nam się zrestartuje, odświeży. Możesz zapytać, czemu nie używam czatu GPT w wersji Pro, jeśli chodzi o generalnie o kogoś, kto się zajmuje AI, tyle pracuje z marketingiem i tak dalej. Nachodzi pytanie, czy to faktycznie ChatGPT jest takim dobrym narzędziem. Uważam, że jest dobrym, jednak moim zdaniem lepszy jest Claude. Claude AI ma język bardziej naturalny, ma no, parę jeszcze innych funkcji, które moim zdaniem są lepsze. Mi się bardziej podobają, bardziej mi się przydają niż w czasie GPT. Niemniej jednak nie ma Claude takich gotowych tutaj właśnie GPT-sów jak ChatGPT, przez co no, nie możesz sobie po prostu wejść, wyszukać, analizuj dane, wkleić Excela i powiedz wyciągnij mi z tego dane, tylko musisz przygotować specjalny prompt, który go odpowiednio do tego przygotowuje i spełni Twoje jakieś tam żądania, co może być zdecydowanie trudniejsze, a ten wideoporadnik cały był także dla osób początkujących. No dobra, mamy tutaj nasz opis. Czy on w ogóle się do czegoś nadaje? Opis ogólny. Odkryj idealne, bla, bla, bla. No coś tam powiedzmy sobie zrobię. Tak, mamy okulary. Dobra, przeczytałem ten opis i do czego można się teraz odnieść. Po pierwsze, jeżeli używasz jakiejkolwiek wtyczki SEO, tak jak na przykład Rank Math SEO, moim zdaniem najlepsze wtyczki to WordPress, jeśli chodzi o SEO, czy Yoast, czy jakiejkolwiek innej, no to każda z tych wtyczek powie Ci, że musi być powyżej 300 słów. Oczywiście to nie jest prawdą, bo nie zawsze tak musi być, no ale można przyjąć, że zazwyczaj te opisy takie w tych okolicach powinny się znajdować. Tutaj wątpię, że było 300 słów, podejrzewam, że jest w okolicach 100 paru słów. Czy to znaczy, że opis jest zły? Niekoniecznie, bo jest bardzo zwięzły, bardzo krótki, więc przykładowo, jeżeli te okulary nie kosztowały 5000 zł, tylko na przykład 50 czy 100, to myślę, że tyle wystarczy osobie, która chciałaby kupić te okulary, tak? Dowiedzieć się właśnie, że są to fajne okulary, jakie mają tutaj cechy, czyli wysokiej jakości. Ciekawe skąd to czat wiedział i ciekawe skąd wie, że mają polaryzację, bo tego nigdzie nie wspomniałem, tak jak widziałeś, w prompcie nie było tych informacji. Czat w ogóle o nic takiego nie zapytał. Podkreślił fajnie tutaj wytrzymałe, no dobra, po prostu używa języka korzyści i to jest na takiej zasadzie tak samo jak kupujesz powiedzmy szafę, tak samo szafa za 500 zł, jak i za 15 000 jest wykonana z najlepszych materiałów, najlepszej jakości, przez najlepszych specjalistów. Czyli takie nic w zasadzie, nic to nie mówi, tak? Jeżeli nie dotkniesz, nie sprawdzisz, nie przekonasz się, to nie wiadomo, co to jest wytrzymałe czy najwyższej jakości, więc takie słowa nic nieznaczące. Komfortowe noski, czy są komfortowe? Nie wiem, ale już coś to nam więcej mówi i czat może mógłby o to zapytać, ale skoro tak to pisał, myślę, że ten podpunkt jest to jak najbardziej spoko. Jednak czy on jest pod SEO? Ciężko powiedzieć, ale copywritersko myślę, że fajnie, że ten podpunkt byłby na plus. Klasyczne kwadratowe oprawy, myślę, że fajnie, tak dobrze zidentyfikował właśnie to, co jest na obrazku, czyli tutaj też punkt dla czatu, fajnie, że zwrócił na to uwagę. No, ja jestem z tego tutaj, można powiedzieć, zadowolony. Dlaczego warto kupić? Też jakiś opis i to spoko. Więc teraz tak, ocenimy sobie, może podzielmy tą ocenę, żeby być uczciwym wobec tego GPT-sa, to na dwie części. Jeżeli chodzi o SEO, totalna klapa, nie zapytał o frazy kluczowe, nie zaproponował fraz kluczowych nawet, tak?
ty nic nie zrobił, jeżeli chodzi o SEO tego produktu, po prostu zrobił sobie opisane, czarne, ładne okulary i to wszystko. Tak więc SEO tutaj klapa, jeśli chodzi o opis produktu przez czat GPT. Na podstawie zdjęcia oczywiście. Może jakby go tutaj bardziej promptować, to byłyby inne rezultaty, tak? Dalej. Ocenimy go w takim razie pod kątem copywriterskim i sprzedażowym. Tutaj myślę, że już jest znacznie lepiej, więc jeżeli nie chce ci się po prostu wymyślać opisów produktów albo nie masz do tego mocy, czy chcesz, żeby to było zrobione na szybko, już na teraz, to myślę, że ten czat wtedy się sprawdzi tutaj naprawdę fajnie. Jednak tutaj warto sobie też sprawdzić, czy nie ma innych GPT-sów, które były po prostu copywritersko lepsze od niego, stworzyłyby może coś jeszcze fajniejszego. Niemniej jednak uważam, że ten naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o taki copywriting na zasadzie wrzucasz mu zdjęcia i chcesz uzyskać rezultaty, to ten jest w porządku, po prostu sobie tutaj to skopiujesz, jedno, drugie, trzecie, wklejasz, wrzucisz tam swoje zdjęcia i jest ok. Jeżeli chodzi o osobę początkującą, jeżeli nie chcesz zgubić tematu, to można powiedzieć, że jest i nie masz oczywiście budżetu na osobę, która by się tym zajęła, to myślę, że jest to akceptowalne rozwiązanie, można to spróbować wdrożyć. W przeciwnym wypadku słabo. Dobra, przeskakujemy do kolejnego specjalistycznego GPT-sa, który tutaj przygotowałem. Więc zamykam tą kartę. I drugi nasz czat to jest SEO optymalizator artykułów, można powiedzieć, zawierający FAQ, druga wersja, coś w tym stylu. Czy jest to dobry GPT? Zaraz się okaże, zaraz tutaj się przekonasz, czy on faktycznie daje radę. Ocena ma tutaj 4,3, także można powiedzieć też nieźle, 10 w kategorii. Więc myślę, że nieźle. Swoją drogą też w ostatnim, jednym z moich filmów, gdzie mówiłem o najlepszych generalnie właśnie takich GPT-sach, wspominałem o moim ulubionym, moim faworycie, jeśli chodzi właśnie o generowanie artykułów pod SEO za pomocą właśnie czatu GPT. Tutaj go nie ma. Było go widać na jednym z pierwszych tutaj ujęć w panelu bocznym. To był tam full SEO, zoptymalizowany pod SEO artykuł, coś w tym stylu, takie niebieskie logo. Zapraszam cię do tamtego filmu, w którym pokazywałem więcej tych czatów, więc sobie to zobacz i przetestuj, bo na pewno one ci się również przydadzą. Sprawdźmy jednak ten czat. Dlaczego ten? Z tego względu, że tamten, który ja polecałem, jest gdzieś niżej w rankingu, jest bardziej niszowy, według mnie on się świetnie spisywał, a ten tutaj jest numerem 10, a jeżeli wpiszemy sobie po prostu, tutaj zrobimy Exploruj SEO, to jest ten, o którym wspomniałem, full SEO artykuł, tam optymalizowany i tak dalej, zrobimy tutaj wyszukaj, i piszemy sobie właśnie SEO, to tu jest ten, który będziemy teraz testować. Jest pierwszy z góry, tak więc zobaczmy, czego można się spodziewać po teoretycznie najlepszym, najbardziej używanym czacie. Tutaj mamy kilka przykładowych użyć, jak możemy wykorzystać właśnie ten model GPT do tworzenia artykułów SEO. No tak, wygeneruj artykuł w francuski, tak? Możemy sobie tu oczywiście postawić inny język na temat zdrowia, powiedzmy coś w tym stylu, tak? Zdrowego odżywiania, zdrowego jedzenia. Wszystkie z tych podpowiedzi, które tutaj mamy, nie zawierają frazy kluczowej, tylko zawierają od razu temat, tak? Czy mamy tutaj temat zdrowe jedzenie, tak? Czy temat jakiś tam inny, historia czegoś tam. Może to jest tylko słowa jako do tematu, a może to jest fraza kluczowa, tak? Tylko dziwne, żeby ktoś wypozycjonował na zdrowe jedzenie, tak? Zdrowe odżywianie, artykuł nagle tak z czatu GPT i przebił się na takie hasło, tym bardziej w języku angielskim na pewno jest ogromna konkurencja, więc raczej ciężko, ale sprawdźmy na jakiś tam, rzućmy mu większy tytuł. Tak jak tutaj deklarują, artykuł będzie zoptymalizowany pod w zasadzie każdy język, będzie tutaj tytuł, meta opis, będą nagłówki, będzie, to jest meta description, tak, całość, no i będzie tutaj FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Czyli w tym miejscu powinniśmy teraz rzucić naszą frazę kluczową, ewentualnie tytuł artykułu, jaki chcielibyśmy, aby został stworzony. No, my w tym momencie jeszcze nie mamy frazy kluczowej, więc ją możemy poszukać. I tu zrobimy sobie taki mały przeskok do trzeciego GPT-sa, który przygotowałem, a następnie wrócimy tutaj z powrotem. Tak więc w tym czacie GPT, który tutaj wyszukałem, będziemy szukać naszej frazy kluczowej. Ten ma ocenę tutaj 4,3, więc też jest całkiem nieźle. Jak się go obsługuje? Tutaj mamy instrukcję. On nam powinien poszukać fraz kluczowych. Czy te frazy będą trafne?
za chwilę sobie też to porównamy z prawdziwymi narzędziami pod SEO. Sprawdzimy, jak się mają wyniki z ChatGPT do takich narzędzi, które są właśnie typowo dla copywriterów, czy to też osób zajmujących się właśnie pozycjonowaniem stron internetowych. Za chwilkę to wyszukamy. Tu sobie zrobimy rozpocznij czat i dajmy tutaj polecenie. Podaj mi 10 fraz kluczowych, które pomogą mi w pozycjonowaniu mojego bloga o dietetyce. Powiedzmy, że taki troszeczkę rozbudowany prompt, minimalnie, ale tak, żeby chociaż coś ten czat wiedział, a nie po prostu jakieś frazy kluczowe rzucił. Dodajmy mu tutaj jeszcze podaj je w języku polskim. Dobra. I sprawdźmy. Generalnie, jak ja sobie robiłem tego typu tutaj zabawy z czatem GPT, to prosiłem go również o to, aby w tabelkach przedstawiał, jakie są wartości miesięczne wyszukiwania, jaka jest trudność słów kluczowych, jaka jest konkurencyjność, można powiedzieć, tak, czyli jak trudno będzie się wbić w tą frazę. No i tego typu rzeczy. Tutaj widzimy, że on podrzuca nam po prostu pomysły. Czy te pomysły są spoko, jak schudnąć zdrowo? Zaraz sobie to sprawdzimy. Czy ma to sens? Oczywiście można było tutaj bardziej promptować to narzędzie. Ten czat mówi, że na przykład jestem początkującym blogerem, że mój blog ma dopiero 2 artykuły i tak dalej, żeby dać mu do myślenia, że nasz blog nie jest gdzieś wysoko, tak? Gdyby to była znana platforma, żeby to nie reklamować, ale powiedzmy z newsami, i gdyby tam został wrzucony artykuł jak schudnąć zdrowo, to z pewnością ten artykuł będzie gdzieś tam w tych topkach wyświetlany. Jednak jeżeli dopiero tego bloga otworzyłaś powiedzmy tydzień, miesiąc, nawet rok temu, to duża szansa, że pisząc coś właśnie na frazę w stylu jak schudnąć zdrowo, nie pojawisz się gdzieś tam w top 10. Raczej oczywiście, bo jest tam dużo różnych zmiennych i zależnych, tak? Coś na diecie odchudzającej. To już jest fraza tak zwanym długim ogonem, czyli znacznie dłuższa, tak, a nie co jeść, żeby schudnąć, to była krótka fraza, a tutaj mamy, czy buty, tak, buty sportowe to jest krótka fraza z długim ogonem, czyli długa fraza to była na przykład jakie są najlepsze buty sportowe do biegania. Nie? To jest długa fraza, na takie długie zazwyczaj jest się łatwiej wybić, no bo mniej osób też ich szuka, więc jest mniejsza konkurencja. Które frazy są lepsze? W skrócie mówiąc, jedne i drugie mają swoje korzyści, tak, no bo jednak jeżeli pozycjonujemy się na frazę powiedzmy buty sportowe, no to wiele osób je wpisuje. Jednak buty sportowe może ktoś się mieć akurat na siłownię, a inny do biegania, a inny do crossfitu, a inny do jogi, o ile tam się używa butów. I już to nam się koliduje, tak? Inne będą damskie, inne męskie, inne chce czerwone. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. A w momencie, kiedy robimy na przykład czerwone buty męskie do biegania, taka długa fraza, tak, to jeżeli ktoś tego szuka, no to nasze czerwone męskie buty do biegania będą trafiały dokładnie w jego zapytanie. Więc kiedy on tam wejdzie, może stwierdzić, że te buty po prostu mu się teraz podobają i cena jest akceptowalna, więc je kupuje, albo nie. Mam nadzieję, że rozumiesz. Mamy po prostu tutaj bardziej precyzyjnego potencjalnego klienta, czy też użytkownika. Dobra, jak zbilansować dietę? Też ciekawa fraza, ale sprawdźmy w takim razie tutaj od samego początku. Jak schudnąć zdrowo? Dlaczego tak tutaj na początku powiedziałem, że ten czat powinien o to zapytać, mogliśmy mu to powiedzieć? Ja uważam, przynajmniej ja jak tworzę swoje narzędzia właśnie takie, jak to są projekty na przykład w Cloud, czym są projekty w Cloud, tutaj podrzucam, to są takie odpowiedniki, można powiedzieć, GPT-sów, czy też jak tworzyłem swoje GPT-sy, to robię je w taki sposób, aby one były proste również do użycia przez potencjalnie inne osoby, no albo przede mnie, jeżeli bym zapomniał, jak się to później obsługuje, tak, lub obsługuje jakieś inne projekty. Czyli na początku powinien zadać pytania w stylu właśnie jakie pozycje aktualnie twój blog zajmuje, tak? Ile już, jak długo prowadzisz tego bloga i inne tego typu rzeczy, które pomogą właśnie to oszacować, jakie masz szanse się wbić na tego typu zapytania. Dobra, bez utrudniania wchodzimy do narzędzia, w którym sprawdzimy, jaka jest konkurencyjność i ile jest wyszukiwań na te frazy i czy w ogóle one są sensowne. Tutaj mamy takie narzędzie, jak jest SEMrush. SEMrush jest to narzędzie bardzo szerokie, ma bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi właśnie o pomoc, analizę w pozycjonowaniu i tak dalej, pozycjonowaniu strony, analizy konkurencji, wiele innych rzeczy. Tutaj możemy skorzystać właśnie z narzędzi, które są darmowe, czyli właśnie narzędzia do słów kluczowych. Tutaj oczywiście pamiętaj, jeżeli będziesz z niego korzystać, przełączyć się na język polski. No i robimy wyszukaj. Teraz za chwilę zobaczymy nasze wyniki i już mamy jak zdrowo schudnąć. Więc tak, to mam pierwsze, to są intencje, czyli właśnie czy jest zakupowe i tak dalej, czatu to też nie zapytał, no ale mniejsza z tym.
Dalej, tutaj mamy wartość naszego zapytania, ilość miesięcznych wyszukiwań, tak? 590, no myślę, że jest nieźle, tak? Trudność, tutaj mamy TSK, trudność słowa kluczowego, jeżeli nie przełączy się na język polski, to będziesz mieć tutaj KD, Keyword Difficulty, no i mamy tutaj właśnie 16. Na zielono, czyli jeszcze jest akceptowalnie, no ale dla nowego bloga może będzie tutaj ciężko wbić. Tutaj mamy 9, czyli trochę mniej, no ale 70 wyszukiwań, więc znacznie mniej. No ale jak schudnąć blog? Myślę, że można coś w tym stylu później kombinować. Tak więc czy ta fraza jest do końca spalona? Myślę, że nie, że można było jej użyć. Jeżeli masz blog o zdrowym odżywianiu, myślę, że taka fraza byłaby tutaj całkiem trafna. Sprawdźmy w takim razie może jakąś inną jeszcze tej frazę, taką bardziej wyrywkową. Zdrowe przepisy na śniadanie, myślę, że jest spoko. Dieta ketogeniczna, efekty, no to już jest bez sensu, bo skoro mieliśmy tworzyć artykuł i opowiadać o efektach, to trochę kiepsko, bardziej bym to powiedział pod case study albo coś w tym stylu, żeby pisać swoich klientów, te ketogeniczne efekty, no nie wiem. Jak unikać cukru w diecie? To myślę, że całkiem fajnie, więc myślę, że ten GPT się tutaj naprawdę fajnie sprawdzi, w sensie, jeżeli chodzi o te frazy, brzmią one sensownie, jednak tak jak mówiłem, trzeba je to zweryfikować, czy faktycznie ludzie tego szukają, bo często czat może, jak to się mówi, halucynować, czyli wymyślać jakieś rzeczy. W tym przypadku mogą one brzmieć, wyglądać fajnie, ale może ich nikt nie wyszukiwać, więc szukajmy tego, jak unikać cukru w diecie. No i tu mamy właśnie tego przykład, wyszukiwanie 10. Tak więc to znaczy, że czat nie zrobił praktycznie w ogóle żadnego researchu, albo nie ma dostępu do takich narzędzi, więc czy warto go używać? Podsumujmy w takim razie sobie to narzędzie do researchu słów kluczowych, do naszej optymalizacji tutaj SEO, zarówno czy to będą produkty, czy inne tego typu rzeczy, bo o to również też wiadomo mógłbyś poprosić, tak? Możemy poprosić, trzymając się tego przykładu poprzedniego z okularami, czyli podaj mi przykłady fraz kluczowych do czarnych okularów, coś w tym stylu, tak? Czarnych męskich okularów i powinien wtedy to dopasować. Jednak tak jak widzisz, te frazy są ciekawe, ale nikt prawie tego nie szuka, przynajmniej według tych narzędzi. Oczywiście, no, może one są nieomylne, może czat wie lepiej, jednak te narzędzia są właśnie takie jak SEMrush, są traktowane jako profesjonalne, poważne narzędzia, jeżeli chodzi o pozycjonowanie stron internetowych, a jednak nie czat GPT. Tak więc zaufajmy tamtemu narzędziu. No ale powiedzmy, że nasza fraza ta pierwsza była jakaś tutaj sensowna, więc ją sobie skopiujmy i chodźmy do drugiego narzędzia, w którym stworzymy właśnie nasz artykuł. Jeszcze to podsumowując na szybko, czy to narzędzie jest spoko do przeszukiwania fraz kluczowych? Myślę, że jako inspiracja. To podkreślam jeszcze raz, inspiracja, tak? Bo jeżeli nie wiesz właśnie czego szukać na temat zdrowej diety, no to możesz sobie wymyślać, tak? Zdrowa dieta, zdrowe odchudzanie, dieta ketogeniczna. Jeżeli masz doświadczenie, to raczej szybko tego poszukasz. Jeśli nie, to nie za bardzo. Więc użycie tego GPT-sa do zdobycia fraz kluczowych do pozycjonowania swojego bloga, czy też właśnie produktu, jak najbardziej w porządku, jednak tutaj pamiętaj o połączeniu tego z narzędziem właśnie takim jak na przykład tutaj mamy SEMrush czy innymi, aby to zweryfikować, czy na przykład tak jak mamy oczywiście Google Ads, tak, gdzie możesz sprawdzić też konkurencyjność i inne tego typu rzeczy, ile osób tego szuka, żeby wiedzieć, czy faktycznie ten research jest w porządku. Dobra, wykorzystajmy teraz naszą frazę do stworzenia artykułu zoptymalizowanego pod SEO. Sprawdźmy, jak sobie z tym poradzi, więc rzucamy mu tutaj to polecenie, takie jak inni tutaj używali. 1500 słów, myślę, że to będzie bardzo długi artykuł i nie wiem, czy to mi wystarczy darmowych GPT-sów, więc powiedzmy, rzućmy mu tutaj, a niech będzie 600-700 słów. Dobra. Stwórz artykuł w języku polskim dla frazy kluczowej. Tu zróbmy tak, w ten sposób. Trochę mu podpowiedziałem, możemy powiedzieć, tak, bo tutaj jednak nie pisali, że to jest fraza kluczowa, tylko pisali po prostu tak bardziej zwięźle, no ale uznajmy, że to jest praktycznie żadna podpowiedź, testujemy tutaj tylko i wyłącznie ten czat GPT pod względem SEO, a nie i jego umiejętności, jego specjalistycznej tutaj wiedzy, a nie konkretnie jakieś tam inne rozwiązania. Ok, widzimy, że czat zaczyna już tutaj tworzyć, jak schudnąć zdrowo. Kompletny przewodnik, krok po kroku. Dobra, myślę, że temat jest akceptowalny, jakby nie ma szału jak dla mnie, jest w porządku, aczkolwiek, jak dobrze pamiętam, narzędzie, które
polecałem w poprzednim wideo, o którym wcześniej wspominałem, proponuję 5 albo 10 tytułów, więc mamy o wiele większy wybór. Tak? Możemy zobaczyć, właśnie powstają tytuły w stylu jak zdrowo schudnąć, 7 sprawdzonych technik, jak zdrowo schudnąć, 3 kluczowe porady, tak? Poznaj sekret, jak zdrowo schudnąć, tak? Poznaj sekret, jak zdrowo schudnąć, czy coś w tym stylu. Mamy wtedy większy wybór, możemy to też dopasować pod siebie, pod swój styl. Jest ciekawiej, a tutaj będziemy musieli użyć kolejnego polecenia, żeby nam czat podpowiedział jeszcze 5, jeszcze 10 jakichś tytułów, więc według mnie troszeczkę gorzej. Mamy tutaj jakiś wstęp w dzisiejszych czasach. Ja się z tego już śmieję, bo generalnie każdy artykuł, który jest tworzony przez ChatGPT, no może nie każdy, ale myślę, że spokojnie 70-90% zaczyna się w dzisiejszych czasach, albo przynajmniej te używane przez tych generatorów, tak? W dzisiejszych czasach. To się strasznie powtarza, więc zwróć na to uwagę, kiedy będziesz generować sobie artykuł, czy twój również się od tego nie zaczyna. Tak więc jeżeli porównujemy sobie właśnie tworzenie artykułu i ten poprzedni GPT, który testowaliśmy w kwestii tworzenia opisu produktowego pod SEO, to znacznie lepiej tamten się spisał, bo było to coś innego, coś ciekawszego, a tutaj mamy znowu takie w dzisiejszych czasach i będzie jakieś nudne rzeczy, będzie gadał. Mamy tutaj tabelę naszą tutaj, spis treści możemy powiedzieć taki i tutaj mamy co będzie tutaj umieszczone. Możemy sobie przeczytać, przeanalizować, uznać czy to faktycznie jest trafne. Ja tego teraz nie będę sprawdzał, czy to jest trafne, bo zakładamy, że jest. Tak? Nie o to nam tutaj chodzi o optymalizację SEO, możliwości tego wszystkiego. Długość tego artykułu na pewno będzie długa, no mamy 15 akapitów, to z pewnością ten artykuł będzie bardzo długi. Zapomniałem tutaj dopisać, że on miał mieć 600 słów, no już trudno, zobaczmy co on tutaj z tego stworzy. Dlaczego warto schudnąć zdrowo? Okej. Nagłówek pierwszy mamy fajnie, myślę, że pod SEO jest okej. Minus znowu moim zdaniem tutaj tego generatora jest taki, że nie podał nam tutaj, czy my się zgadzamy na te nagłówki, tak? Czyli podał w zasadzie na takiej zasadzie, że możesz sobie po prostu to skopiować całą treść i wkleić jako spis treści, a nie jako coś do zaakceptowania, tak? Według mnie lepiej, jak czat się ciebie pyta, czy tak jest w porządku, czy chcesz coś dodać i tak dalej, żeby jednak ta sztuczna inteligencja stymulowała, ale to umysł człowieka do działania, tak? Dzięki temu, no to ty wrzucasz tam właśnie swoje własne doświadczenie, swoje własne doznania i to może sprawić, że ten opis będzie bardziej oryginalny, tak? Trzymając się właśnie opisu na przykład produktu, o którym wcześniej omawialiśmy, to mógłby zapytać, jak ci się nosi te okulary, albo czy ty je nosiłeś, czy znasz kogoś, kto je nosił, tak? No i mógł powiedzieć, że tak, nosi je mój brat, i bardzo sobie je chwali za doskonałe wyciemnienie w najbardziej słoneczne dni. Tak? Albo tak, dzięki temu, że szkła się dostosowują, zależnie od słońca, można w nich chodzić nie ściągając ich, powiedzmy, tak? Przez co ryzyko, że je zgubisz gdzieś tam w sklepie, spada. No, wymyślam teraz, mam nadzieję, że wiesz o co chodzi, ale pobudza po prostu twoje myślenie. Bez takich pytań, no to trochę tutaj kiepsko. Jak to ocenić teraz pod SEO? Myślę, że aby to ocenić, trzeba by było wrzucić to wszystko w maszynkę taką, która właśnie nam to przeanalizowała, a jedną z takich maszynek właśnie mogą być tutaj wtyczki, tak, o których wcześniej wspomniałem, Yoast SEO, RankMath SEO, więc zaraz sobie to sprawdzimy. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Oczywiście, tak mówiłem, te wtyczki nie są jakby gwarantem, że jeżeli masz tam, nie wiem, 90-100 punktów w RankMath SEO czy zielone lampki na Yoast, to będziesz mieć zaraz top 3 pozycje, ale coś tam można powiedzieć o właśnie jakichś takich podstawach jak zakęszczenie frazy kluczowej, o występowaniu jej w nagłówkach i innych tego typu miejscach, tak więc zaraz sobie to sprawdzimy. Dobra, tutaj mamy już część artykułu zrobioną. Czy nam wyskoczył przycisk generowania dalej? Nie wyskoczył. A nie, jest, dobra. Przeskoczymy w bok, robimy OK, kontynuuj i zobaczmy, co on nam tutaj stworzy. OK, tworzy dalej. W takim razie ja teraz idę przygotowywać stronę, nasz wpis blogowy, w którym będziemy mogli to wkleić i to wszystko ocenić, a tutaj niech się dalej to tworzy i niech to sobie tutaj działa. OK, nasz cały artykuł jest już gotowy. Trochę to czatowi GPT zajęło napisanie całego tego artykułu rzekomo zoptymalizowanego pod SEO. Czy faktycznie on będzie się nadawał do pozycjonowania strony internetowej, to się za chwilkę okaże. Jak widzisz, ten artykuł jest naprawdę tutaj obszerny. Chwila, czy on na pewno zrobił 15 punktów? Tak miał? Zrobił 12. A do góry było 15, tak? 12 jest FAQ. W zasadzie chyba nie FAQ, tylko samo Q. No bo mamy question tylko, tak? Nie ma tutaj odpowiedzi.
Nasze pytania faktycznie, no tytuł też to jest najczęściej zadawane pytania. No pytania są, ale nie ma na nie odpowiedzi, więc co się czekam. Mamy podpis, więc to już jest chyba koniec tego artykułu, więc brakuje nam 3 podpunktów, tak więc troszeczkę czat się tutaj rozjechał z tym, co miał stworzyć, więc zerknijmy, czego tutaj brakuje. Zdrowe przekąski, coś między posiłkami. No myślę, że istotny podpunkt i tych tutaj też brakuje. No szkoda, że ich nie zrobił, no ale dobra, sprawdźmy teraz, czy w ogóle ma to sens, czy te podpunkty coś w ogóle tutaj wnoszą. Zaczynamy to oczywiście od wstępu, kopiujemy sobie cały wstęp i wrzucam go tutaj na moją stronkę. Tutaj oczywiście tego artykułu nie będę publikował, bo moja witryna jest o sztucznej inteligencji, marketingu i tworzeniu stron internetowych, a nie o dietetyce. Tak więc to tutaj nie będzie opublikowane, ale przetestujemy sobie po prostu tutaj te narzędzia, które zostały nam tutaj, przetestujemy za pomocą narzędzia RankMath SEO, co tutaj nam zostało wygenerowane. Jak schudnąć zdrowo? To sobie oczywiście tutaj też zaznaczam i wkleję to jako frazę kluczową, żeby sprawdzić właśnie optymalizację całą pod tą frazę. Tutaj przechodzimy do zakładki właśnie z optymalizacją tej wtyczki, wklejamy frazę i czy ona została odkryta? Tak, jest w tytule, cała reszta jest w porządku. Dobra, przechodzimy dalej do kopiowania całej reszty treści. Ja to wytnę. Tutaj widzę, że chyba będzie to źle sformatowane, ponieważ tam wcześniej były chyba formatowane fajnie te nagłówki na H2, tutaj chyba on już nie jest H2, tak mi się dokładnie wydaje, tak jest, to jest H3, tutaj mamy H3, aha, chyba to jest wszystko pod tą piątkę. Dobra, okej, no to wszystko się zgadza, mamy nagłówki H2 i H3, więc jak najbardziej w porządku tutaj, jeśli chodzi o to, co tutaj robi ten czat, myślę, że to jest naprawdę dobra robota. Tutaj mamy 6, lecimy, kopiujemy 6. No i wklejam całą resztę, pomijam tutaj na końcu tylko FAQ, no bo nie ma tutaj odpowiedzi na nasze pytania, więc można je tutaj, myślę, pominąć. Ok, wszystko jest gotowe, nic tu nie zmieniałem, wszystko jest sformatowane tak, jak jest sformatowane domyślnie przez ChatGPT. I tak, myślę, że najpierw, zanim mówimy tutaj wyniki SEO, zerknijmy na to, jak ten tekst jest tutaj formatowany i jakie są możliwości właśnie tutaj tego GPT-sa pod względem pisania artykułów pod SEO, pod pozycjonowania strony internetowej, względem tego, o którym wspominałem w najlepszych GPT-sach. Tam chyba dokładnie nie pokazywałem jego pełnych możliwości, tylko mówiłem, że generalnie jest spoko. Więc tak, po pierwsze, brakuje nam tutaj obrazów. Oczywiście można sobie dodatkowo wygenerować, coś z nim pokombinować i tak dalej, ale ich tutaj nie ma. Ten, który wcześniej polecałem, zazwyczaj generuje chociaż na końcu jeden obraz, a zależnie od długości artykułu czasami zdarza się nawet, że co 2-3 sekcje dodatkowo generuje obrazy, co moim zdaniem jest naprawdę fajne, a te same wygenerowane obrazy są zaskakująco dobre. Oczywiście możemy tutaj również wydać mu polecenie, aby stworzył tematyczny obraz, tak więc to zróbmy. Stwórz teraz tematyczny obraz i podaj do niego opis alt. Ok, poczekamy tutaj chwilkę, aż nasz obrazek zacznie się tworzyć. Mam nadzieję, że on tutaj stworzy. Już zrobił opis, tak? Obrazka jeszcze nie. No ciekawie wymyśla. Bardzo długi ten opis, ale chyba chodzi na to, że on chyba tego obrazu nam nie stworzy, ten model. Polecenie, że ma stworzyć tematyczny, no i jest to obraz, jakby błędu tutaj w moim poleceniu nie ma. Nie stworzył tego obrazu, podał opis, także trochę kiepsko. Dobra, więc tutaj powiedzmy, że minus, będzie trzeba to gdzieś później nadgonić w jakimś generatorze obrazów, czy po prostu wrzucić jakieś swoje zdjęcie, coś w tym stylu. Dalej. Formatowanie nagłówków. Tu myślę, że zdecydowanie punkt dla tego tutaj generatora, dla tego czatu GPT, bo nagłówki są dobrze sformatowane. Jeżeli chodzi tutaj o H2, tutaj niżej mamy H3, co jest mega w porządku. Ten, którego ja polecałem, niestety bardzo często rozjeżdża się z tymi nagłówkami i tutaj nagłówki wtedy zawierają tą hierarchię, że są wyższe i niższe, można powiedzieć, ale często nie zaczyna się od H2, tylko często jest H3 i H4, tak? Albo H4 i H5. Niestety nie wiem, czemu tak jest, trzeba to później ręcznie poprawić, tak więc tutaj też gwiazdka, że trzeba zawsze uważać na to, co ten czat tutaj u nas generuje. Szczerze mówiąc, tego czatu użyłem dopiero kilka razy, tego GPT-sa, więc ciężko mi go ocenić, czy on jest bezbłędny i zawsze generuje tak dobrze, czy po prostu mu się fuksnęło i kilka razy po prostu zrobił tą dobrą generację. Niemniej jednak pamiętaj, aby zwracać uwagę na to, jak są tutaj tworzone te nagłówki, czy są to H2, czy H3, czy H4, H5 i tak dalej.
Więc tutaj myślę, że to jest na plusik. Brakuje nam obrazków, to mamy minus. Sama długość artykułu, naprawdę artykuł jest bardzo obszerny, jest długi. Tu zaraz możemy sobie w podsumowaniu SEO sprawdzić, jaki on jest długi, ile ma tych słów i tak dalej. Więc zaraz do tego przejdziemy. Minus, no zabrakło mu tych podpunktów, o których sam wspomniał, sam je wygenerował, że ma być 15, jest 12, faku trochę lipa wyszła, ale myślę, że gdy pociągnąć temat, to by wyszło całkiem nieźle. Dobra, więc teraz sprawdźmy, jak oceniła go nasza wtyczka. Od razu widzę, że tutaj nie ma opisu meta SEO. Nie wiem, dlaczego nie zaproponował nam opisu meta SEO. Chyba że zrobił to na samym wstępie i to przegapiłem jakimś trafem. Nie przegapiłem. Ten, który polecałem wcześniej, daje od razu na początku opis meta SEO, więc tutaj kurczę trochę kiepsko, jak na taki najpopularniejszy GPTs do optymalizacji SEO. Trochę tutaj myślę, że kiepsko wypadł. Więc szkoda, że nie mamy tutaj tego opisu meta. Czasami tam też podawany jest właśnie Slack, czyli bezpośredni odnośnik. Nie jest to, myślę, jakieś szczególnie potrzebne, no bo jest on ustawiany, ale warto czasem go sobie skrócić, tak żeby nasz cały tutaj adres URL nie był jak schudnąć zdrowo, kompletny przewodnik, tylko samo właśnie na przykład pod frazę myślę, że też wystarczy, szczególnie biorąc pod uwagę całą długość adresu URL. Tutaj widzę, że skopiowałem przypadkowo całe słowo, cały tytuł zamiast frazy kluczowej, więc piszmy to teraz ręcznie. Jak schudnąć zdrowo. Dobra, mamy klepnięte, mamy, wszystko się tutaj zgadza, tytuł jest OK, w opisie pierwszym go brakuje, w pierwszym paragrafie i przejdźmy teraz tutaj do tej oceny, co nasza wtyczka RankMath SEO myśli o optymalizacji tego artykułu pod SEO wygenerowanego przez czat GPT. No i tak. Tytuł SEO jest OK, no jest w porządku, dziwne gdyby nie było. Opis meta, nie mamy tego w opisie meta z tego względu, że nie ma go tu na samym początku w pierwszym zdaniu, a opis meta zazwyczaj stąd jest tutaj pobierany, to jest raz, a dwa, czat nam tutaj nie podał opisu meta, więc trzeba byłoby go tutaj jeszcze o to poprosić. Więc trochę kiepsko. Tutaj URL zostanie za chwilkę poprawiony, więc sam zostanie tutaj zapisany, wygenerowany, więc to możemy też pominąć. Fraza pojawia się w pierwszych 10% treści, jak najbardziej w porządku, więc super. Fraza jest w treści, spoko. Tutaj mamy 1600 słów aż, więc naprawdę jest obszerny artykuł. Gdyby było zrobione tych 15, a nie 12 akapitów, to myślę, że byłoby tutaj w okolicach 2000, więc myślę, że bardzo obszerna treść. Czy jakościowa? Nie wiem, bo nie czytałem. Patrzymy tylko surowo tutaj na SEO, jak to wypadło. Zerknijmy dalej w szczegóły. Fraza kluczowa nie znaleziona w nagłówkach H2, H3, H4 i tak dalej. No, czyli trochę kiepsko. Pomimo tego, że fajnie je formatował te nagłówki, to nie umieścił tutaj naszej frazy kluczowej. Może jest umieszczona fraza, ale nie jest dokładnie taka fraza, jak tutaj podaliśmy. Tak? Co generalnie dla SEO jest akceptowalne, ale dla tego typu wtyczek nie. W tego typu wtyczkach musi być dokładnie ta fraza, czyli jak schudnąć zdrowo, tak? A nie jak schudnąć w zdrowy sposób, tak? To tu już będzie inna fraza, już nie będzie pasowała, więc tutaj wtedy będziemy mieli błąd, co może tutaj też być zrobione, dlatego powiedzmy, że w połowicznie to usprawiedliwiam. Brak obrazka, mamy brak obrazka, więc tutaj nic więcej z tym nie zrobimy. Opis alt zaczął generować jakiś długi, dziwny, ale nie było obrazka, więc kiepsko. No i tutaj coś mega ważnego, czyli gęstość słów kluczowych w zasadzie naszej frazy wynosi 0,06. Czyli, ile mamy pokazane, fraza pojawiła się jeden raz. Tak więc można powiedzieć, że generalnie artykuł został napisany o niczym tak naprawdę, bo nie jest w ogóle powiązany praktycznie z naszą frazą kluczową według tych wytycznych. Bo jeszcze raz podkreślam, możliwe, że są tutaj te frazy jakoś inaczej nazwane. Tak? Możemy tutaj spróbować to jeszcze zmienić na jak schudnąć, tak? I zrobić to same bez jak schudnąć zdrowo. I wtedy zobaczymy, jakie będą wyniki, czy jest to akceptowalne, czy nie jest. No i dalej mamy już tam tylko wewnętrzne nośniki, zewnętrzne nośniki, no to już nie zależy od tej treści, bo to już trzeba zrobić samodzielnie, a swoją drogą, jeśli chcesz robić automatyczne linkowanie wewnętrzne, czyli właśnie podać tutaj swoją frazę we swoich artykułach, produktach i tak dalej, i żeby twoja strona internetowa automatycznie je łączyła, to sprawdź koniecznie tutaj. Podsyłam mój film, w którym pokazuję specjalistyczną wtyczkę do WordPressa, która właśnie umożliwia takie automatyczne linkowanie wewnętrzne, które jest bardzo ważne właśnie do poruszania się po twojej stronie, no i jest to też istotny element w pozycjonowaniu, tak jak widzisz także po tej wtyczce. Dobra, sprawdźmy w takim razie, jak schudnąć samo.
sprawdźmy, czy teraz wypadło to lepiej, bo może faktycznie jak schudnąć zostało użyte więcej razy i jakoś to sensowniej wychodzi. Jak schudnąć nie pojawia się tutaj nawet nadal w nagłówkach, więc nadal lipa. Mogłoby się postawić, jak schudnąć w zdrowy sposób chociażby, tak? To już by było sensowne, ale tego nie ma, więc tutaj bardzo kiepsko to oceniam. I nadal mamy, jak schudnąć jeden raz się pojawia. Więc artykuł w ogóle nie jest zoptymalizowany pod SEO. No więc myślę, że w ten sposób możemy teraz płynnie przejść do podsumowania. Więc czy ChatGPT nadaje się do SEO, do pozycjonowania stron internetowych? Moim zdaniem i tak, i nie. Warto mieć go jako swojego przyjaciela, jako swojego pomocnika, który będzie Cię wspierał właśnie w zbieraniu słów kluczowych, tak, który może Cię zainspirować do tego, co warto wykorzystać, może Ci pomóc stworzyć treści, może Ci pomóc stworzyć ciekawe, całkiem atrakcyjne copywritersko opisy produktów, używać języka korzyści, może naprawdę bardzo mocno to przyspieszyć. Jak widziałeś, wrzucamy tylko zdjęcie, robimy stwórz opis i dostajemy opis, który naprawdę jest ciekawy. Na pewno będzie lepiej wyglądał, dużo lepiej niż zwykły jednolinijkowy tekst opisu lub jego brak, także spoko, kolory kup czy coś w tym stylu, więc na pewno lepiej takie coś będzie wypadało. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o optymalizację SEO, o pozycjonowanie za pomocą czatu GPT, uważam, że wypada to tutaj nadal kiepsko i będzie do tego potrzebny nadal człowiek, nadal osoba, która chociaż się na tym zna i będzie chociaż kontrolować to w akceptowalnym poziomie. Tak jak chociażby zwróciłem uwagę na nagłówki, czy chociaż będzie mieć te dodatkowe właśnie wtyczki jak RankMath SEO, które pomogą Ci w analizie tego, co tutaj ChatGPT stworzył. Tak więc jak najlepiej wykorzystać sztuczną inteligencję w pozycjonowaniu stron internetowych, czyli SEO? Według mnie trzeba tutaj mieć chociaż trochę pojęcia o tym, jak właśnie działa pozycjonowanie, czym jest SEO, żeby nie dać się zrobić, kolokwialnie mówiąc, w bambuko przez czaty sztucznej inteligencji, nie tylko ChatGPT, ale również inne czaty, a także warto wiedzieć, jak konstruować prompty, bo jeśli wiesz, jak je skonstruować, to chociażby sama taka delikatna zmiana w instrukcji, zadaj mi 3 pytania, zadaj mi 5 pytań, aby lepiej zrozumieć temat, zadaj mi właśnie te 5-10 pytań, aby maksymalnie zoptymalizować treść albo wciel się w ogóle w rolę eksperta i zadaj mi te pytania, przeprowadź ze mną wywiad i tak dalej, bardzo dużo może zmienić, bo chociażby czat cię wtedy zapyta prawdopodobnie o tego typu rzeczy, które wspominałem, że tamten pominął, tak? Czyli jakie unikalne cechy ma Twój produkt, do jakiej grupy docelowej jest ten produkt kierowany, tak? I to pomoże automatycznie, żeby zmienić język czatu, tak? Czyli zupełnie inaczej będzie opisywał gumę dla dzieci, a inaczej aparat słuchowy dla seniorów, tak? Czy coś w tym stylu. Zupełnie inne będą język korzyści, zupełnie inny będzie język w ogóle użyty i całość będzie wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego tak istotne jest to, aby właśnie przekazać też więcej informacji do czatu. Plus to, co wspomniałem, co jakiś czas warto powiedzieć, żeby czat zadał Ci pytanie, bo on może Cię też w ten sposób inspirować, chociażby jakie są Twoje własne doświadczenia związane z tym produktem, czy też tym tematem diety. O wiele lepiej wyglądałby moim zdaniem ten artykuł, gdyby czat zapytał Cię o Twoje unikalne doświadczenia. Wtedy, będąc dietetykiem, możesz powiedzieć na przykład, że Twój klient ostatnio tam Marek właśnie w zdrowy sposób jedząc tam produkt XYZ osiągnął takie rezultaty. Dzięki czemu budujesz jeszcze bardziej swoją wiarygodność, mówiąc o rezultatach klientów, no a także masz swoje własne doświadczenia i Twój artykuł już wtedy nie jest kopią czy generowaną twórczością czatu, tylko już jest bardziej oryginalny. I jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój artykuł na pewno jest oryginalny, czy nie jest plagiatem, czy inne automaty wykryją, że stworzył go ChatGPT, a może jednak człowiek, to sprawdź, tutaj też moje wideo podsyłam, gdzie pokazuję właśnie różnego rodzaju testy na różnych narzędziach AI, gdzie właśnie testujemy stworzenie artykułu i potem narzędzia różne weryfikują to, czy ta dana treść została stworzona właśnie przez sztuczną inteligencję, czy też nie. Będzie tam testowany m.in. ChatGPT, a także właśnie Claude, o którym już wcześniej wspomniałem. Tak więc kończąc to wideo, zapraszam Cię do mojego kursu sztucznej inteligencji, gdzie m.in. właśnie nauczysz się, jak tworzyć tego typu prompty, a także inne, które znacznie bardziej Ci się mogą przydać w życiu. I nie tylko tutaj w marketingu, pozycjonowaniu strony i sprzedaży, a także wiele innych lekcji, które z pewnością będą dla Ciebie także wartościowe. A jeśli chcesz, żebym pomógł Ci w marketingu Twojej strony internetowej, w SEO, w optymalizacji właśnie Twojej witryny, to napisz do mnie na kontakt@jangułczyński.pl. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!